Cześć! Czy zastanawialiście się, jakie są różnice między Keychron K8 powiedzmy, a Ducky One 3 TKL? Jeśli nie, to dobrze. Zapraszam Was do tego krótkiego materiału. No więc pierwszy raz mam okazję zrobić porównanie klawiatur, które na pierwszy rzut oka są od siebie niemal identyczne. Mógłbym nawet porównać klawiatury chociażby mniejsze niż 75%, ale stwierdziłem, że najlepiej będzie dobrać takie egzemplarze, które bardziej przypadną przeciętnej osobie. No tak, zaczynając ten materiał muszę opowiedzieć o opakowaniu. Ale opakowanie Keychrona myślę, że wszyscy już dobrze znamy, a opakowanie Ducky nie zdążyło jeszcze ostygnąć po ostatniej recenzji Ducky z poprzedniego materiału. Tak czy inaczej, pokrótce przejdźmy i opowiedzmy sobie o zawartości. Wygląd opakowania Ducky myślę, że mogę bardziej zaliczyć na plus poprzez wyjątkowość pudełka. I obu opakowaniom można nadać tytuły takie jak Ducky, kolorowa i zabawna, Keychron, prosta i minimalna. W zawartości dodatkowej także nie znajdziemy gigantycznych różnic, ale na plus myślę, że śmiało można dodać klawiaturę Ducky, która posiada więcej i bardziej ciekawsze keycapy. A mowa tutaj o tym jednym okrągłym kodece. No to przejdźmy do mięska. W skrócie Ducky 3 jest wykonana z wysokiej jakości materiałów i ma precyzyjne przełączniki mechaniczne, co zapewnia płynną i szybką reakcję na każde naciśnięcie klawisza. Klawiatura ta jest również wyposażona w podświetlenie RGB, co pozwala na dostosowanie koloru podświetlenia do indywidualnych preferencji użytkownika. Ducky One 3 jest przeznaczona dla graczy, programistów oraz osoby, które potrzebują precyzji i szybkości podczas pracy. Keychron K8 również posiada przełączniki mechaniczne i podświetlenie RGB, jest tańsza niż Ducky One 3. Dodatkowo posiada możliwość przyłączenia na Bluetooth, co pozwala na korzystanie z klawiatury w różnych urządzeniach. Keychron K8 jest idealny dla użytkowników, którzy potrzebują tańszej opcji z dodatkowymi funkcjami. Ogólnie rzecz biorąc, decyzja między Ducky One 3 a Keychron K8 zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika. Ducky One 3 jest najlepszą opcją dla tych, którzy szukają najwyższej jakości i precyzji, podczas gdy Keychron K8 jest lepszą opcją dla tych, którzy szukają tańszej opcji z dodatkowymi funkcjami. W klawiaturach Keychron myślę, że na plus na pewno można zaliczyć możliwość zamówienia wersji z aluminiową obudową albo bez. Ducky niestety nie posiada takiego wyboru, ale ma dużo szerszy wybór wariantów kolorystycznych i mowa tutaj o przykładowym żółtym albo w wersji białej i z czarnymi elementami. Jest także wariant niebiesko-żółty, jeżeli ktoś by pragnął. Niemniej jednak Keychron posiada wariant z aluminium, a Ducky no niestety. Tutaj wybór będzie także polegał na kolorowych i zabawnych, a prostym i trochę szarym, jednocześnie minimalistycznym wyglądzie. W klawiaturze Keychron od niedawna można napotkać ich własne przełączniki, a mówię tutaj o Keychron K, które sprawują się, myślę, że całkiem fajnie. Ale są także modele przy wsparciu Gateron, czy to Phantom, czy Gateron G, a kończąc na Gateron G Pro. Z kolei kaczka posiada przełączniki Cherry w standardzie Red, Blue i Brown. Dostępne także Speed oraz Silent. Wybór przełączników także nie należy do najłatwiejszych podczas decydowania, którą klawiaturę chcemy kupić. Na pewno na plus Ducky możemy zaliczyć samą zawartość w klasycznych wersjach, ponieważ Ducky w środku swojej zawartości posiada matę wygłuszającą oraz dodatkową warstwę silikonową pomiędzy PCB a swoją płytą. A w klasycznych układach Keychron bez dopiski V, Q oraz od niedawna S nie doświadczycie takich urozmaiceń. Natomiast jeżeli idziemy cios za cios, to warto wspomnieć, że Ducky nie posiada oprogramowania. Kolejny raz próbowałem znaleźć jakiś soft i niestety nie jestem w stanie nic znaleźć. Keychron jednak dba o swoich użytkowników. To by było na tyle. Jeżeli ten krótki materiał choć trochę rozwinął Wasze wątpliwości co do wyboru między Ducky a Keychron, to się cieszę. Zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, oceniania, komentowania. Czekam na Wasz feedback. Wpadajcie na nasze social media, Instagram, Facebook, na naszą stronę internetową shelter.pl, a ja Was zapraszam do innych naszych materiałów. Do zobaczenia, cześć!